Cześć, jestem Fi z krakowskiego klubu Chombo. A to jest kolejny z cyklu filmów pod tytułem Podstawy gry w Mahjonga japońskiego. W tym odcinku pokażę, jak poprawnie przygotować stół do gry. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli stołu. Jak wspomniałem w poprzednim filmie, Mahjong jest grą czteroosobową. W związku z tym idealny stół do gry powinien być kwadratowy, chociaż z powodzeniem można grać przy podłużnym stole, kładąc matę na ukos. Jest to jednak dość niewygodne. Warto zadbać o to, aby stół nie był również zbyt duży, aby gracze mieli swobodny dostęp do kamieni. Nie tylko znacząco usprawnia to grę, ale także zmniejsza ryzyko zepsucia ułożenia gry, o co niestety w przypadku Mahjonga dość łatwo. Do gry potrzeba 136 kamieni, po 4 sztuki każdego z kamieni liczbowych oraz honorów. W przypadku mojego zestawu decyduję się grać bez czerwonych piątek. O czerwonych piątkach powiemy w następnym odcinku. W praktyce oznacza to, że potrzebuję wyjąć z zestawu wszystkie kamienie, oprócz kwiatów i właśnie czerwonych piątek. Następną kwestią wartą poruszenia jest dobranie kolejności graczy. Ten problem tak naprawdę możemy podzielić na dwa mniejsze. Jakie miejsca gracze zajmą przy stole oraz kto będzie zaczynał grę jako rozdający, z japońskiego oya. Tutaj zawsze możemy sobie pozwolić na pewną dowolność. Pierwszą z opcji, którą osobiście stosujemy dość często, jest zajęcie miejsc przy stole w dowolny sposób. Następnie jeden z graczy rzuca kośćmi. Suma liczb oczek wskazuje, w kolejności przeciwnej do wskazówek zegara, zaczynając od rzucającego, kto rzuci kośćmi drugi raz. Ten drugi rzut, wykonany na tych samych zasadach, wskaże gracza, który będzie rozdającym. Druga z opcji jest dużo prostsza. Bierzemy po jednym kamieniu z każdego wiatru. Następnie jeden z graczy miesza kamienie, po czym pozostali odsłaniają po jednym z nich. Gracz, który odsłonił wschód, zostaje rozdającym i wybiera swoje miejsce przy stole. Zaś pozostali gracze siadają odpowiednio względem niego, tak jak na rysunku. Rozdający może położyć po swojej prawej stronie znacznik rundy, jeśli takowy posiadacie w zestawie. Następnym krokiem jest ułożenie muru. Ten proces jest bardzo prosty. Najpierw gracze wspólnie mieszają, czy też myją kamienie. Kiedy kamienie są pomieszane, dobrą praktyką jest odwrócić wszystkie rewersem do góry, a następnie delikatnie przemieszać jeszcze raz. Następnie każdy z graczy powinien ułożyć 2 rzędy po 17 kamieni, po czym ułożyć je na sobie i przesunąć tak ułożone fragmenty muru nieco do przodu. Te 2 rzędy kamieni można złożyć w pojedynczy fragment muru za jednym zamachem, podnosząc 17 kamieni naraz, ewentualnie robiąc to na raty, kawałek po kawałku, szczególnie jeśli ktoś nie operuje jeszcze kamieniami na tyle dobrze, by podnieść wszystkie 17 kamieni naraz. Kolejnym krokiem jest rozdanie graczom punktów startowych. Najczęściej jest to 30 albo 25 tysięcy punktów. Zachęcamy do eksperymentów z obiema wartościami.
dobór konkretnych patyków nie ma raczej dużego znaczenia. W naszym przypadku składamy 25 000 dobierając jeden patyk wart 10 000, dwa patyki warte 5 000, 4 patyki warte 1000 i 10 patyków wartych 100 punktów. Stół jest gotowy do gry. Na początku każdej ręki gracze powinni mieć przed sobą taki właśnie stan. No być może z wyjątkiem punktów. Przed rozpoczęciem gry pozostaje ostatni element, w którym biorą udział kości – rozbijanie muru. W tym celu rozdający rzuca kośćmi. Osoba wskazana przez rzut odlicza po prawej stronie swojej części muru tyle par kamieni, ile wyniosła liczba oczek. Ostatnią rzeczą, którą należy wykonać przed dobieraniem rąk startowych, jest wydzielenie martwego muru. Martwy mur jest fragmentem muru, z którego w normalnych warunkach nie dobiera się kamieni. Liczy on zawsze 14 kamieni. 4 z nich służą do dobierania po zgłoszeniu czwórki, a pozostałe 10 to kamienie wskazujące dory. Więcej o martwym murze, o czwórkach i o dorach powiemy w kolejnych odcinkach. Chwilowo wystarczy zapamiętać, że w ramach przygotowań gracz rozbijający mur powinien odsłonić trzeci kamień od lewej w górnym rzędzie martwego muru. Czas dobrać ręce startowe. Proces przebiega następująco. Gracze w kolejności trzykrotnie dobierają po 4 kamienie, zaczynając od rozdającego. A następnie jeszcze po jednym kamieniu. Bardzo często można spotkać się z tym, że rozdający dobiera na końcu od razu 2 kamienie. Jest to drobne usprawnienie gry, ponieważ rozdający i tak dobrałby drugi kamień na samym początku właściwej rozgrywki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobił to od razu. Nie jest to jednak konieczne, a nawet zalecamy bardzo początkującym, aby tego nie robili. Dzięki temu przebieg rozgrywki staje się nieco bardziej czytelny. To wszystko, co musicie wiedzieć, aby poprawnie przygotować stół do gry. W następnym odcinku omówimy podstawy przebiegu właściwej rozgrywki. Do zobaczenia!